Wczoraj miało miejsce bardzo niezwykłe wydarzenie. Z przylądka Canaveral na Florydzie wystartował statek kosmiczny o nazwie Artemis II. No i to jest takie wydarzenie, które oczywiście budzi mnóstwo pytań, o których chciałbym, żebyśmy dzisiaj z Filipem porozmawiali. Dokładnie wydarzenie miało miejsce w nocy, według naszego czasu, z 1 na 2 kwietnia o godzinie 0:35 wystartował statek kosmiczny, chyba tak się to nazywa, który to tak bardzo ciekawie wygląda. Najpierw okrąża Ziemię, później leci w kierunku Księżyca, później wpada w tą siłę przyciągania Księżyca i robi pętlę wokół Księżyca i później będzie wracał na Ziemię. Więc wydarzenie niezwykłe. Lądowania na Księżycu nie będzie, a jednak jest to wydarzenie, które naprawdę daje do myślenia. Więc moje pierwsze pytanie byłoby takie bardzo proste. Filip, jakie uczucia w tobie wzbudza taka informacja? Albo chciałbyś być kosmonautą, który leci w taką podróż? Musiałbym mieć dużą gwarancję, że wrócę. Bo to wzbudza jakiś taki niepokój trochę. Ty jak ty, ale twoja żona na Oj, pewno by tak, się pewnie by domagała. tego nie przeżyła, gdybym ja nie przeżył. No, generalnie pozytywne odczucia. To znaczy, ja nie śledzę tej naszej eksploracji kosmosu jakoś blisko, ale jeżeli jest kolejna misja, która no właśnie zdaje się, że jest jakimś takim dużym krokiem naprzód, no to cieszę się. To fajne to jest. Ja pomyślałem sobie o tym, co oni zobaczą, bo jak patrzyłem na tę trajektorię lotu, to wygląda tak, że jak oni już wylecą z orbity Ziemi, dolecą do orbity Księżyca i będą gdzieś tam z drugiej strony tego Księżyca, bo to będzie, mówi się o tym, że to będzie najdalszy lot w kosmos z udziałem ludzi. Oni będą chyba około 11 000 kilometrów za centrum Księżyca, więc naprawdę daleko. I w momencie, kiedy będą już za Księżycem, czyli po tej zacienionej stronie, tej niewidocznej dla nas z Ziemi, bo Księżyc tak się obraca, że widzimy cały czas tylko jedną jego stronę. W momencie, kiedy już będą po drugiej stronie, jakby w jednej linii będą widzieli zarówno Księżyc, jak i Ziemię, która jest dalej. I zacząłem sprawdzać, jak to może wyglądać. No to okazuje się, że ponieważ Ziemia jest 3,5 do 4 razy większa od Księżyca, to mniej więcej taki będzie efekt. To znaczy, to co my widzimy patrząc na Księżyc dzisiaj i widzimy go, no tak wielkości, powiedzmy, wyciągniętej ręki, wielkości paznokcia, to Ziemia, którą oni z tamtego punktu będą widzieli, będzie jakieś 3-4 razy większa. I jeszcze tuż obok gdzieś tam będzie się pojawił Księżyc, więc pomyślałem sobie, wow, to musi być naprawdę doświadczenie. Jesteś w przestrzeni kosmicznej, widzisz planetę Ziemię i Księżyc w jednej linii, zawieszone w próżni, w niczym, coś niesamowitego. I myślę sobie, że to rozbudza moją wyobraźnię. Bardzo chętnie bym się tam przeleciał razem z nimi. No właśnie, jest to coś niezwykłego. To będzie najdalszy lot w kosmos, tak jak wspomniałem. I to budzi cały szereg pytań. Jedno z pierwszych pytań, które mi przyszło do głowy, to było takie, kiedy mamy do czynienia z tego rodzaju działaniami, czy to jest budowa wieży Babel 2.0, czy to jest to, o czym Pan Bóg mówi do człowieka, czyńcie sobie ziemię poddaną. Jak patrzysz na to z tej teologicznej perspektywy? I duszpasterskiej właściwie. To jest zabawne pytanie, bo tak czy inaczej, to, że w ogóle jest możliwe coś takiego jak loty w kosmos, to się nie mieściło w głowie starożytnym Izraelitom, rzecz jasna. Aha. Właściwie no, pojęcie kosmosu ciężko stwierdzić, żeby oni mieli takie jak nasze. Nie? Więc to tak czy inaczej musimy tutaj troszeczkę być... Jest to takie ćwiczenie, to brzmi może źle trochę, ale myślę, że nie musi brzmieć źle. Takiej kreatywnego myślenia teologicznego. To znaczy, że staramy się odnieść kategorie, które mamy w Biblii, do sytuacji, które są zupełnie nowe. Aha. I musimy w tym się jakoś odnaleźć. Natomiast myślę, że te dwie kategorie właśnie biorąc, czyli wieża Babel albo czynienie sobie ziemi poddaną, no to mi bliżej do tej drugiej, żeby tak to postrzegać. Oczywiście niebo, a nie ziemia, ale wciąż część tego stworzenia. Stworzenia, w którym no widzimy to zwłaszcza w pierwszym rozdziale, nie? Że Pan Bóg wszystko porządkuje, tak jakby przygotowywał dom do zamieszkania człowieka,
I częścią tego jest tak, że są ciała niebieskie, które mają służyć jako oświetlenie tego domu, powiedzmy, ale jednocześnie coś, co wyznacza jakiś porządek, kalendarz. I ostatecznie człowiek zostaje w tym umieszczony jako Boży obraz, jako taki zarządca tego wszystkiego. Więc myślę, że jak najbardziej to można rozwinąć w tę stronę, że my również, na przykład odkrywając kosmos coraz lepiej, odkrywamy to Boże stworzenie i rozciągamy to, co mieliśmy rozciągnąć od początku, co się działo bardzo stopniowo, rozciągamy po prostu na nowe przestrzenie. No to zadam jeszcze to trudniejsze pytanie. Czy tego rodzaju loty w kosmos można traktować jako misję chrześcijańską? I teraz chodzi mi o to, że jak pamiętam kiedyś zajmowałem się misjologią, no to zwykle było tak, że królowie świeccy królowie, chociaż wtedy to wszystko było powiązane z Kościołem, kiedy odkrywali nowe terytoria i tam wchodzili, oczywiście chodziło przede wszystkim o jakieś korzyści materialne, finansowe, to bardzo często za tymi misjami świeckimi szła misja Kościoła, który uznawał, że Pan Bóg otwiera przed nami nowe tereny, więc powinniśmy ewangelizować, zanieść Ewangelię ludziom, których tam spotkamy. A ta misja w kosmos? No, na pewno żadnych ludzi, którym Ewangelię można, czy albo nie ludzi, którym można by zanieść Ewangelię, raczej astronauci się nie spotkają podczas Artemis II, ani na Księżycu. Biorąc pod uwagę, że żadnych przystanków nie przewidują, to myślę, że jestem bliski pewności. Szerzej, no właśnie, tutaj się pojawia to pytanie o potencjalne życie poza Ziemią, nie? No właśnie. Zakładasz, że to w ogóle jest możliwe i czy to byłoby do pogodzenia z biblijną doktryną? To jest troszeczkę analogiczny problem do tego pierwszego, chyba. To znaczy, że mamy te biblijne pojęcia, biblijne kategorie i musimy się odnaleźć w tym, żeby je odnieść do kompletnie nowej sytuacji, bo bardzo wielu sytuacji, z którymi się spotykamy dzisiaj, no Biblia nie przewiduje, bo została spisana w zupełnie innym kontekście. To nie znaczy, że nie jest przydatna, to nie znaczy, że nie jest wystarczająca, bo wierzę w to, że to Boże Słowo jest wystarczające, ale to są nowe sytuacje w tym sensie, że nie znajdziemy rozdziału wersetu, który nam powie, zróbcie to. Nie? Trzeba tutaj troszeczkę się posiłować z tym. No dobrze, to jak te biblijne zasady do tego się odnoszą? No więc gdyby miało jakieś życie poza Ziemią istnieć, to budzi szereg trudnych pytań w kontekście Biblii, ale myślę, że powinniśmy być na tyle pokorni, to znaczy świadomi ograniczeń naszej wiedzy, naszego zrozumienia tego całego świata, który Bóg stworzył, żeby być otwarci na taką możliwość. Nie? To znaczy nie widzę w Biblii czegoś, co by wykluczało możliwość, że istnieje życie poza Ziemią. Okej, a gdyby się okazało, że istnieje taka cywilizacja, to czy na podstawie Biblii widzisz jakieś fragmenty albo może proroctwa ze Starego Testamentu, które by sugerowały, czy Chrystus umarł też za kosmitów? Czy możliwe jest, że są jakieś istoty, które nie potrzebują odkupienia? To brzmi śmiesznie, nie? Ale ja myślę, że to jest poważne pytanie teologiczne. I dla mnie tutaj troszeczkę taką kategorią, która jest użyteczna z Biblii, to jest kategoria aniołów, czy w ogóle istot duchowych. Oczywiście, to jest troszeczkę coś innego, no bo mówimy o istotach duchowych, tak? Więc nie mieszkających gdzieś na Marsie, tam budujących miasta, tylko... Jakby nie żyjących w ciele w ogóle, tak, nie? Nie dających się poznać zmysłami, chyba że postanowią nam jakoś swoją obecność zakomunikować, nie? Zmysłowo, ale z natury no, są bezcielesne. Natomiast dlaczego o tym mówię? No bo mamy istoty, których to odkupienie dokonane przez Chrystusa na krzyżu nie obejmuje. O tym mówi na przykład wprost list do Hebrajczyków, tak? Że Chrystus wstawia się nie za aniołami, tylko za potomstwem Abrahama. I w to potomstwo Abrahama jesteśmy my też włączeni jako wszyscy, którzy wierzymy Chrystusowi. Tak. Nie chodzi o fizyczne potomstwo, tylko Abrahama. Niemniej, no właśnie, istoty, których ta ofiara krzyża nie obejmuje i widzimy, że część z nich
no po prostu została stworzona jako dobre, jako Boży słudzy i pozostała w tym stanie. Część z nich upadła, zbuntowała się. I oczywiście moglibyśmy głębiej wejść w to, dlaczego ta ofiara Chrystusa ich nie dotyczy, to znaczy dlaczego Bóg nie przygotował jakiegoś planu odkupienia tych padłych aniołów. Tak czy inaczej, no tak, mamy istoty rozumne, nawet potężniejsze od nas, które część z nich została stworzona jako dobre i dalej Bogu służy, część nie. Więc jeżeli istnieją takie istoty bezcielesne, to czy jest możliwe, żeby istniały także żyjące w ciele, które na przykład nigdy by nie upadły w jakimś zupełnie innym miejscu we wszechświecie, albo upadłyby, ale z jakiegoś powodu Bóg ich by nie odkupił, tak samo jak demonów. Jedna wielka spekulacja. Ciekawe, bo to łączy się też z pytaniem o przyczyny upadku. Czyli jeżeli mamy ten obraz ogrodu Eden, w którym jest Adam i Ewa i pojawia się wąż, który jest obrazem szatana, przeciwnika Bożego, który wprowadza zamęt w ich sposobie myślenia, doprowadza do tego, że oni są kuszeni i przestępują Boże przykazanie, to pytanie byłoby wtedy takie, czy ktoś podobny, no właśnie jakiś może inny upadły anioł, działałby też wśród jakichś innych cywilizacji. I wydaje się, że tutaj Biblia chyba gdzieś nawet nie sugeruje, że to w ogóle jest możliwe. Takie mam wrażenie, że jakby Biblia ogranicza się do naszego świata, w którym te istoty fizyczne, czyli my żyjemy, ale żyjemy no właśnie w taki sposób, że buntujemy się przeciwko Bogu, gdzieś popychani lub pociągani do tego przez diabła, szatana, który kusi, oszukuje, zniewala. Jakoś mam wrażenie, że jakby fajny był ten tekst, który cytowałeś z listu do Hebrajczyków, który mówi o tym, że on nie wstawia się za aniołami, tylko za ludźmi. I to jeszcze, jeżeli dołożymy do tego doktrynę wybrania, to się okazuje, że nie za wszystkimi ludźmi. Nie, więc to zbawienie, które mamy w Bogu, w Chrystusie, jest ograniczone. Tak. Ja się zastanawiam nad tym stwierdzeniem, że czy Biblia pozostawia taką możliwość. Bo dla mnie tutaj jest ważna myśl, że Biblia jest taka do bólu pragmatyczna. Frustrująco dla mnie pragmatyczna, czy praktyczna. Co można mówić? To czasami może nam się wydawać nieintuicyjne, jak czytamy, nie wiem, jakieś rodowody czy przepisy dotyczące ofiar w Księdze Kapłańskiej. Wciąż no widzę w Biblii to, że ona jest, wszystkie te księgi biblijne, one są spisane do konkretnych ludzi, w jakichś konkretnych sytuacjach, po to, żeby na nich jakoś wpłynąć. Nie? To nie jest tak, że ktoś sobie siada i snuje jakieś abstrakcyjne rozważania i rozwija, nie wiem, system filozoficzny, bo ma na tyle dużo wolnego czasu, żeby to robić. No nie, te księgi są spisane zawsze po coś, żeby prowadzić do wiary, żeby prowadzić do opamiętania, żeby budzić nadzieję, żeby wzywać do posłuszeństwa. Za tym zawsze ma iść jakaś przemiana odbiorców tego pisma. W związku z czym jest mnóstwo rzeczy, o których Biblia nie mówi, po prostu dlatego, że my ich nie potrzebujemy do niczego w kontekście tej więzi z Bogiem i życia wiecznego. I tutaj ja bym wrócił do tego wątku aniołów, bo znowu on jest dla mnie bardzo pouczający w tym kontekście. To znaczy, że no to ten cały świat duchowy, on może budzić i w wielu osobach budzi taką ekscytację, nie? Rozbudza fantazję. No bo kurczę, jeżeli Bóg stworzył tak wiele istot, które są rozumne, które są w dodatku potężniejsze od nas, no to jak ten świat wygląda? To co możemy o tych aniołach powiedzieć? To jak oni funkcjonują? Jaki wpływ wywierają na nasz świat? Mnóstwo pytań się pojawia. I Biblia jest tak frustrująca w tym, że ona nam ten świat duchowy ujawnia po prostu w takich przebłyskach tylko. Nagle się pojawia jakiś anioł, coś mówi, przekazuje jakąś wiadomość i znika. I nic więcej nie wiemy. Księga Daniela jest świetnym przykładem tego dla mnie. Gdzie do Daniela przychodzi anioł i zaczyna mówić: chciałem do ciebie przybyć wcześniej, ale przeciwstawiał mi się anielski książę Persji, ale potem przybył Michał i pomógł. I wyobrażam sobie, że Daniel siedzi, słucha tego, nie ma pojęcia, co się dzieje, dostaje tyle, ile musi dostać informacji, a poza tym nam zostają spekulacje.
I teraz coś jeszcze do tego dorzucę w kontekście tego, jak się rozwija myślenie o tym świecie duchowym. I znowu myślę, że to jest na temat. Dlatego, że no właśnie, potem wśród Żydów, w tym okresie tak zwanym drugiej świątyni, albo międzytestamentowym, jak to się nazywa czasem, no to te wątki anielskie czy demoniczne, w ogóle świata duchowego rozbudzają wyobraźnię i oni rozwijają jakieś wielkie systemy, powstają całe księgi mówiące o hierarchii aniołów, o zadaniach aniołów, ich imionach, mnóstwo rzeczy. I potem, kiedy przechodzimy do Nowego Testamentu, to Nowy Testament jakby korzysta z tych pojęć, na przykład pierwszy z brzegu, pojęcie archanioła, które no, nie występuje w Starym Testamencie, występuje w Nowym, właśnie ukształtowało się pomiędzy. Nie? I wiele innych można by wymieniać, więc Nowy Testament korzysta z tych pojęć, ale znowu Nowy Testament jest kompletnie niezainteresowany spekulacjami na ten temat. Paweł, z którym ja miałem najwięcej do czynienia w tym kontekście, używa tych różnych pojęć, zwierzchności, władzy i tak dalej. Zupełnie nie wchodzi w spekulacje, jak to wszystko działa. Więc do czego zmierzam? Że Biblia jest do bólu właśnie pragmatyczna, dając nam tylko te informacje, których my potrzebujemy na temat innych istot rozumnych, które Bóg stworzył. Więc jeśli jest tak, że my hipotetycznie, gdyby Bóg stworzył również jakieś byty fizyczne, rozumne, żywe, gdzieś w kosmosie, ale my nie potrzebujemy wiedzy o nich, żeby mieć więź z Bogiem, żeby mieć zbawienie przez Chrystusa, to dla mnie nie jest zaskakujące, że Biblia by o nich nie mówiła. Bo Biblia to nie jest podręcznik wyjaśniający cały wszechświat. To nie po to jest dana. Ciekawe, zacytuję 2 fragmenty, obydwa z listu do Efezjan. Przepraszam, jeden z listu do Kolosan, drugi z listu do Efezjan. W liście do Kolosan apostoł Paweł pisze tak: ponieważ jest mowa o Chrystusie, o tym, że On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia. I dalej, ponieważ w Nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności, wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. I tutaj chodzi mi teraz o ten wątek, że jakby wszystko skupia się wokół Chrystusa. On jest centralną postacią wszechświata, byśmy powiedzieli. I to ze względu na Niego i dla Niego i przez Niego zostało stworzone. Więc jakby trudno mi sobie wyobrazić, że no tak, mogą istnieć jakieś inne byty, jak apostoł Paweł pisze, rzeczy widzialne i niewidzialne. Może są takie istoty, które są dla nas niewidzialne, ale trudno mi sobie wyobrazić, że Chrystus umiera też za kogoś jeszcze innego. Biblia no, zamyka się w tym kręgu ziemi, bym powiedział. I jeszcze jedno zdanie z listu do Efezjan, gdzie apostoł Paweł mówi o tym, że on został powołany do tego, żeby na światło wywieźć tajemny plan ukryty od wieków w Bogu, który wszystko stworzył, aby teraz nadziemskie władze i zwierzchności w okręgach niebieskich poznały przez Kościół różnorodną mądrość Bożą. Więc tu znowu się pojawia ten świat, który jest pozaziemski, nadziemskie władze i zwierzchności, które patrząc na Kościół, czyli to, co dzieje się na ziemi, są pod wrażeniem niezwykłej mądrości Boga. Więc jakby to dzieło odkupienia dotyczy tylko ziemian, że tak powiem. Natomiast te zewnętrzne w znaczeniu pozaziemskie istoty mogą się tylko przyglądać. Tak, ale mają się przyglądać. No. I dla mnie tutaj to jest ważny wątek, nie? Że właśnie, oczywiście Paweł tutaj mówi o tych bytach duchowych, nie o kosmitach, ale chodzi mi o to, że dostajemy taką kategorię myślenia, że są te byty rozumne, które Bóg stworzył, które to nie jest tak, że one nie mają takiego udziału w tym odkupieniu, że ich grzechy są poniesione przez Chrystusa na krzyż, bo grzechy ludzi są poniesione przez Chrystusa na krzyż, ale to dzieło odkupienia ludzkości tym bytom ukazuje Bożą chwałę. Tak. Więc to nie jest tak, że one są tym niezainteresowane, są poza tym. Ten plan skupia się na Chrystusie, który staje się człowiekiem i ratuje ludzkość, ale poprzez to te inne byty również tego Boga poznają lepiej. Więc jeżeli może to być prawdą w odniesieniu do tych bytów niematerialnych,
to ja jestem w stanie sobie wyobrazić, że byłyby też jakieś byty materialne, które również po prostu byłyby świadkami tego odkupienia ludzkości dokonanego przez Chrystusa. Ciekawe, bo to robi na mnie wrażenie takie, jakby ta prawdziwa rzeczywistość, ten prawdziwy wszechświat, który istnieje od wieków, jeżeli wiek to nie jest za mała kategoria, ma charakter duchowy. Tylko z jakiegoś powodu Pan Bóg zechciał stworzyć świat materialny, w którym my pojawiamy się jako istoty fizyczne, co nie zmienia faktu, że cały ten świat, te byty duchowe, które istnieją, one istnieją, no właśnie, nie wiemy, czy od zawsze, pewnie zostały stworzone w którymś momencie. No, gdyby istniały od zawsze, to byłyby Bogiem, więc... Tak, ale mam wrażenie, że to jakoś tak dostrzegam to na podstawie tekstów biblijnych, że to my, którzy zostaliśmy, czy otrzymaliśmy ludzkie ciało i żyjemy w ciele i żyjemy w materialnym świecie, to my potrzebujemy odkupienia. Teraz to rodzi, ojejku, kolejne pytania gdzieś tam we mnie, bo myślę sobie, czy to znaczy, że my upadliśmy dlatego, że zaczęliśmy żyć w ciele? Czy nasze dusze istniały przed stworzeniem świata? No, ciekawe, to idziemy w stronę taką trochę gnostycką, a trochę orygenesowską, ale to nie będziemy może rozwijać, bo to takie wątki historyczne, które niekoniecznie każdego No i cytują. gdybyśmy nie narodzili się w ciele, czy nie potrzebowalibyśmy odkupienia? Aha, a to z kolei wątek mormoński. Ale ja bym tutaj wrócił do tego tematu upadłych aniołów, nie? Aha. No, pierwszym, który upada, jest szatan, który no, jest całkowicie niematerialny, więc to Grzech jest możliwy poza ciałem. ewidentnie. Okay. I Bóg stwarza człowieka do życia w ciele. I Chrystus, kiedy staje się człowiekiem, staje się człowiekiem w pełnym słowa znaczeniu, więc ciałem i tak już ma pozostać. Nie? Oczywiście to jest ciało uwielbione, nowe, niemniej ciało. Ale tu mi się przypomina też kazanie na górze, gdzie Pan Jezus mówi, nie chodzi o to, że zabijasz kogoś fizycznie, ale pomyślisz o nim, że jest głupcem, że jest darmozjadem, że jest szmatą, że jest kimś tam takie słowo racha tam się pojawia. Więc jakby ta myśl o tym właśnie, że my nie jesteśmy ludźmi, którzy mają duszę, tylko jesteśmy duszami, którzy mają ciało, jakby przesuwa moje zainteresowanie na to moje wewnętrzne, duchowe życie. Że tak naprawdę wszystko, co dobre albo złe, to rozgrywa się w mojej duszy, a nie w moim ciele. Chociaż ciało oczywiście tak samo bierze w tym udział, bo jest częścią mnie. Ale to jest wtórne jakby, nie? To się zaczyna w sercu. Tak, więc ten grzech niezależnie od ciała jest możliwy. Na przykład pycha nie jest czymś, co wymaga ciała. Pycha była czymś, co było przyczyną upadku szatana, nie? No ja wracając jeszcze do tych obcych, ja bym po prostu może tak sformułował pytanie i to może by mogło jakoś pomóc nam myśleć o tym, że skoro Bóg stworzył aniołów, którzy no, najwyraźniej mieli dany wybór, czy chcą Bogu służyć, część z nich zbuntowała się, no ale widzimy, że jednak, że odkupienie, które Chrystus dokonuje, dotyczy ludzi, to czy jest możliwe, że Bóg stworzyłby aniołów, którzy nie są tylko bezcieleśni, którzy mają też jakiś wymiar fizyczny? I być może też, którzy na przykład nie upadli i są świadkami tego. Chodzi mi o rozszerzenie tej kategorii aniołów, bo chodzi mi o to, że my już mamy w chrześcijaństwie pojęcie istot innych niż ludzie, nawet wyższych niż ludzie, bardziej rozwiniętych. No, może rozwiniętych. Jest na pewno. Tak, rozwiniętych może to jest złe określenie, ale jednak, no właśnie, funkcjonujących inaczej i nieobjętych tym dziełem zbawczym Chrystusa. Ale też wracając, tutaj jeszcze jest jedno pytanie, to znaczy, ale to się 1000 wątków łączy. To, w czym rzeczywiście ja widzę jakiś problem, czy jakieś napięcie, to jest ten wątek potencjalnego odkupienia jakichś tych innych istot, innych cywilizacji. Dlatego, że no właśnie cała idea chrześcijańska tego odkupienia jest taka, że Syn Boży się staje jednym z nas. Że On musi stać się jednym z nas. Musi wziąć na siebie naszą, jak to mówimy, naturę.
I powodem, dla którego to zbawienie może być oferowane wszystkim ludziom, jest to, że no, stał się jednym z ludzi po prostu. Mhm. Niezależnie od tego, z jakiego jesteśmy narodu, kultury, czegokolwiek jeszcze. Nie? No a dlaczego wszyscy jesteśmy ludźmi? No, biblijna odpowiedź jest taka, ponieważ wszyscy pochodzimy z tego samego źródła, od Adama i Ewy. Tak? Tak jak mówi apostoł Paweł na Areopagu, kiedy mówi, że przecież Bóg uczynił z jednego wszystkie narody ludzkie, aby szukały Boga. Więc pytanie brzmi, czy gdyby były jakieś istoty żywe, które byśmy mogli stwierdzić, jakoś przypominają ludzi, ale nie pochodzą od Adama i Ewy, czy biblijnie można by je umieścić w kategorii ludzi? Jeżeli nie, no to ciężko stwierdzić, w jaki sposób miałoby ich dotyczyć odkupienie przez Chrystusa. Jeżeli tak, no to troszkę nam się załamują te kategorie biblijne ludzkości jako pochodzącej od Adama i Ewy. Więc to jest problematyczne. Ale znowuż, może właśnie to odkupienie po prostu by nie dotyczyło istot. No, byłby kłopot. Znaczy, w ogóle temat jest ciekawy. Napiszcie, co myślicie o tym, jakie są wasze przemyślenia dotyczące właśnie obcych. Czy jeżeli mówimy o obcych, przynajmniej tak nazywamy w filmach albo w literaturze science fiction takie postacie, czy to może być ktoś inny niż aniołowie? Czy są jakieś byty? Ciekawy problem. Wydaje mi się, że no właśnie, tu znowu pojawia się ten wątek wcielenia. Jezus staje się taki jak my, jak ludzie. I trudno mi sobie wyobrazić, że on jeszcze mógłby stać się, nie wiem, podobnym do aniołów, po to, żeby za tych upadłych aniołów umrzeć. Nie, to rzeczywiście wydaje się, że nie ma na to miejsca. Gdzieś już... Jedną myśl tylko dorzucę, jeżeli mogę. Zawsze w tym kontekście zachęcam, to no nie byłbym sobą, gdybym tego nie zrobił, żeby przeczytać, jeżeli kogoś to ciekawi, trylogię kosmiczną C.S. Lewisa. Dlatego, że on, to co Lewis w ogóle lubi robić w różnych swoich książkach, to jest wyobrażać sobie, co gdyby historia chrześcijańska wydarzyła się, ale w świecie działającym na nieco innych zasadach. Cała Narnia jest właśnie takim eksperymentem. Tak? Narnia, Lewis podkreślał, Narnia nie jest alegorią, tylko Narnia jest wyobrażeniem sobie, co gdyby właśnie był taki świat z mówiącymi zwierzętami i tak dalej i Chrystus byłby, jak wyglądałoby wcielenie Chrystusa i jego ofiara w tym świecie. Byłby lwem. Byłby lwem, oczywiście. Więc Lewis robi podobny eksperyment, wyobraża sobie, co gdyby cała chrześcijańska historia, no Ewangelia po prostu była prawdziwa, a jednocześnie inne planety byłyby zamieszkane przez istoty rozumne. Co wtedy? I rozwiązuje to w sposób bardzo ciekawy. On nie musi do nas trafiać jako coś, co jest prawdą, albo mogłoby być prawdą, ale jeżeli kogoś to ciekawi, to no po prostu raz, że to jest na ten temat, a dwa, że moim zdaniem są to bardzo dobre książki. Więc polecam. No właśnie, to takie fantazy, ale z takim podtekstem chrześcijańskim, nie? Więc... Nawet z tekstem chrześcijańskim, nie tylko podtekstem. Tak, oczywiście. Tak. No ale to będzie chyba ten wymiar takiej przenośnej alegorii. Jak to świadczy o nas? Fakt, że możemy właśnie organizować takie międzyplanetarne wyprawy, chociaż Księżyc nie jest planetą, tylko Księżycem. Na razie jeszcze na inne planety nie dolecieliśmy, ale gdzieś pojawia się ta opcja, ta możliwość polecenia w kosmos daleko i potem powrotu. Jak to świadczy o człowieku? Pierwsza myśl, jaka mi się pojawia, to jest nieograniczona ambicja. Co nie jest złą rzeczą koniecznie, nie? Ale... No ale tak. zobacz, gdybyśmy cofnęli się do ogrodu Eden i pomyśleli w taki sposób, że nie ma upadku. Adam i Ewa są Bogu absolutnie posłuszni i ten ogród Eden zaczyna się rozbudowywać. Staje się większy, może staje się już nie ogrodem, tylko staje się miastem. Może nie miastem w znaczeniu jakiejś lokalnej, malutkiej miasteczka, powiedzmy, tylko staje się miastem, państwem. Jak patrzymy na ten obraz Nowego Jeruzalem wstępującego w Księdze Objawienia, no to ono jest wielkości chyba połowy Europy albo całej Europy, już nawet nie pamiętam pod względem powierzchni. Tam są podane wymiary. Więc gdzieś taki, no zakładając, że Adam i Ewa nie grzeszą, nie oddalają się od Pana Boga, tylko dalej pracują, no to wykorzystują ten pierwiastek bycia podobnymi do Pana Boga, nie?
I w tym wypadku to będzie chyba zdolność do i kreatywnego myślenia, i kreatywnego rozwiązywania problemów, które po drodze gdzieś się pojawiają. Ale z drugiej strony tego rodzaju działalność, jak patrzymy na naszą historię, tą, którą znamy, już nie tą teoretyczną w ogrodzie Eden, gdzie nie byłoby upadku, ale tą naszą, gdzie upadek jest, no to widzimy, że no, sukcesy bardzo łatwo stają się no właśnie powodem do upadku. Woda sodowa uderza nam do głowy, wydaje nam się, że pozajadaliśmy wszystkie rozumy. Mhm. Um, No to jest taki złożony obraz w Księdze Rodzaju samej, kiedy właśnie patrzymy na to, co się dzieje po wyjściu z ogrodu, w jaki sposób, no wiadomo, to jest jakieś takie ogromne streszczenie tej całej historii, ale po prostu są jakieś takie elementy wskazywane. To, że właśnie rozwijają się miasta, rozwija się kultura, cywilizacja z czasem, można już powiedzieć. I tam są elementy zarówno pozytywne, jak i negatywne, bo z jednej strony jest powiedziane, że się i rozwija rolnictwo, i rzemiosło, i przemysł nawet, bo narzędzia wykonania. tak, instrumenty muzyczne, no po prostu kultura, a jednocześnie widzimy, że pojawia się przemoc, No, pojawia się wyzysk, poligamia, która też jest tam ukazana moim zdaniem w negatywnym świetle, jako coś, na co potem Bóg pozwala, ale jednak korzenie tego są jakie są. No i myślę, że to wynika z tego, że my z jednej strony zachowujemy to podobieństwo do Boga, bo Biblia traktuje to potem jako coś aktualnego, albo ten obraz Boga w człowieku, powiedzmy, no a z drugiej strony to wszystko jest skażone przez grzech. Co oznacza, że kiedy ludzkość się będzie rozwijać, to z jednej strony będzie rozwijać ten potencjał do reprezentowania Boga w świecie, z drugiej strony będzie też wynajdować kolejne sposoby na to, jak realizować swoje grzeszne zamierzenia. No właśnie, czy jest jakiś sposób, żeby się ustrzec przed taką pychą, nie? Kiedy myślimy sobie no tutaj już o lotach w kosmos i gdzieś tam prawdopodobnie na Księżycu za jakiś czas będzie budowana jakaś baza, na której, no nie wiem, może będą mieszkali ludzie, przynajmniej na pewien okres, żeby tam przygotować, no Elon Musk tak sobie to wyobraża, że to będzie taka baza pośrednia do dalszej eksploracji kosmosu. I może nawet dolecimy do Marsa i może tam będziemy coś próbowali zrobić. Jak się ustrzec w tym przed takim myśleniem jestem wielki, tak jak diabeł, jak szatan, nie? Ja tak sobie myślę, że że w momencie, kiedy my się zapędzamy w tym myśleniu o własnej wielkości, to na różne sposoby wszechświat albo właśnie Bóg poprzez wszechświat nam przypomina o tym, że my nie jesteśmy wszechmocni. Aha. Że może nam się wydawać, tutaj zbudujemy nie wiadomo co, po czym nagle mierzymy się z jakimś potężnym ograniczeniem, czy może klęską, katastrofą, cierpieniem i uświadamiamy sobie, no chyba się troszeczkę przeliczyliśmy. No takim klasycznym przykładem, jaki się podaje tutaj, jest I wojna światowa. Nie? Czyli mamy gdzieś tam przełom XIX-XX wieku, rozwija się technologia, możemy coraz więcej i wiele jest głosów, które mówią, no teraz to już po prostu tylko prosta... Pokój i bezpieczeństwo. Tak, pokój, bezpieczeństwo, prosto do doświetlanej przyszłości, po czym przychodzi I wojna, no wielka wojna, jak wtedy mówią i to wszystko, ten optymizm się bardzo rozczarowuje. Więc myślę troszeczkę, że Pan Bóg zadba o to, żeby nam o tym przypominać w taki czy inny sposób. Ciekawe, ja myślę sobie jeszcze o młodych ludziach. Sam pamiętam jako nastolatek i taką fascynację nauką, rozwojem nauki, możliwościami, które daje nauka. Myślałem sobie o tym, że właśnie te odkrycia są dla mnie dużo ciekawsze niż nabożeństwo na przykład. Nie? I myślę sobie, w jaki sposób rozmawiać z młodymi ludźmi, którzy właśnie przeżywają taką fascynację nauką, widzą coraz większe osiągnięcia, coraz większe sukcesy i myślą sobie, nie, no ja nie potrzebuję Boga na niczego. Nauka to właściwie wypełnia, zaspokaja wszystkie moje potrzeby. Jeżeli czegoś nie potrafimy, to zamiast się modlić, lepiej wziąć się do pracy. Nie? Co byś powiedział takim młodym ludziom? Spotykasz się z takimi pytaniami? I u młodych, i u starych, to myślę, że tutaj nie ma ograniczeń wiekowych.
Okej. No, to jest kolejny temat rzeka, nie? Mhm. Chyba należałoby zacząć w ogóle od definicji nauki. Co to jest ta nauka? Aha. No bo myślę, że metoda naukowa ona ma potężny potencjał, o czym się przekonujemy od kilkuset lat i bardzo się z tego cieszę, jestem za to wdzięczny Bogu. Zresztą to też jest częściowo zakorzenione po prostu w chrześcijańskim sposobie myślenia o świecie, historycznie, stąd nauka się w dużej części rozwijała. No ale sama metoda naukowa służy do odkrywania prawidłowości, zgodnie z którymi działa po prostu ten świat dostępny zmysłami. Nauka nie jest w stanie nam powiedzieć niczego na temat wartości tego świata, albo jego elementów, albo nas samych. Ewentualnie, co najwyżej, może nam powiedzieć, w jaki sposób dochodzimy do przekonania, że coś jest wartościowe. Na przykład skąd w kulturze wzięło się przekonanie, że nie wiem, jakieś działanie jest wartościowe, jak to się wytworzyło. Okej, ale to nam jeszcze nie mówi, czy to jest tak, że my po prostu wymyśliliśmy, że coś jest wartościowe, czy może odkryliśmy, że coś jest wartościowe. Są dwie różne rzeczy. Nie? Czy te rzeczy, te zachowania, te cechy charakteru są wartościowe same w sobie i my to odkrywamy w jakimś procesie, czy po prostu to wszystko jest pozbawione wartości i my wymyślamy sobie wartości. No tak możemy wymyślać, na przykład uważamy, że złoto jest czymś, co jest warte zabiegania o nie, ono jest, no jakby nadajemy, przypisujemy mu jakąś wartość, ale to wynika chyba ze sposobu, w jaki funkcjonujemy. Potrzebujemy złota, potrzebujemy pieniędzy, więc uważamy, że one są ważne, nadajemy im wartość. De facto to jest wartość umowna. Tak, i a nie- możemy dostrzegać takie procesy, tylko pytanie, czy to jest już cała historia. Mhm. Więc myślę, że chrześcijanin, albo też chrześcijanin rozmawiający z na przykład osobą bardziej sceptycznie nastawioną, powinien sobie uświadamiać zarówno ten wielki potencjał i wartość nauki, jak i jej ograniczenia, że ona jest świetnym narzędziem, ale do konkretnych rzeczy. I no, strasznie redukujemy świat, jeżeli traktujemy go po prostu tylko jako zbiór zjawisk fizycznych, chemicznych. I niedawno taką historię usłyszałem, która mi się bardzo spodobała w tym kontekście. Powiedzmy, no tak troszeczkę ją spolszczę, bo to wersja angielska, ale powiedzmy, że jest sobie jakieś laboratorium naukowe i w nim pracuje Wandzia, która jest naukowczynią, używając feminatywu, pracuje, no i pewnego dnia tam ona zostaje do jakichś późnych godzin wieczornych w tym laboratorium, bada to, co ma przed sobą na biurku, no i pojawia się jej współpracownik. Nazwijmy go Tomkiem. No i Tomek pyta, no jak tam ci mija wieczór? I Wandzia mówi, wiesz co, no ja ci chciałam bardzo podziękować, bo kilka dni temu dałeś mi taką świetną próbkę botaniczną. I po prostu ja ją badam, używając najróżniejszych metod i dochodzę do rewolucyjnych wniosków. Myślę, że te wnioski mogą być wykorzystane w medycynie i w wielu innych różnych dziedzinach, więc bardzo ci za to dziękuję. I on mówi, Wandzia, dałem ci róże. Były walentynki. Chciałem ci coś zakomunikować przez to. To nie jest po prostu próbka botaniczna. Okay. Więc to wyzwanie z tej historii jest takie, nie bądź Wandzią. Czyli co jeżeli cały ten wszechświat, w którym żyjemy, który owszem można badać fizycznie, chemicznie za pomocą nauki, oczywiście nauki nie sprowadzam tylko do tych przyrodniczych, ale między innymi w taki sposób, co jeżeli cały ten wszechświat ma również coś nam zakomunikować, ma jakąś wartość, którą my powinniśmy rozpoznać, a my stajemy się Wandzią. I dostrzegamy zupełnie tego wszystkiego i sprowadzamy tylko i wyłącznie do tego poziomu fizykalnego. Więc to wezwanie nie bądź Wandzią. I myślę, że to jest użyteczne, nie? Że kiedy opowiemy taką historię w jakiejś rozmowie i ktoś znowu podniesie ten temat, że no tak, ale przecież po co nam jakiś chrześcijański system wartości, jakaś wiara w Boga, jakieś nie wiadomo co, skoro mamy naukę, skoro mamy instrumenty do badania tego świata. Można potem przypomnieć i powiedzieć, nie bądź Wandzią. No dobra. Ja jeszcze tak sobie pomyślałem, porównując właśnie ekscytację, która pojawia się przy rozwoju nauki, a z drugiej strony mamy zwykłe nabożeństwo.
powiedzmy, że raz w tygodniu spotykamy się i śpiewamy pieśni, słuchamy kazania. I młody człowiek myśli sobie, no nie, no zajęcia z fizyki są dużo ciekawsze niż nabożeństwo, nie? I myślę sobie tak, że taka postawa, taki sposób myślenia właśnie chyba wynika z braku zrozumienia tej historii z Wandą i Tomkiem. Jakby jest przenosząc to już na chrześcijańską perspektywę, jest Tomek, czyli Pan Bóg w ostatecznym wykładzie tej alegorii, który daje nam dowody swojej miłości. A my podchodzimy do tego w sposób stricte naukowy i sprowadzamy wszystko do tego poziomu materialnego, jakby zapominając o tym, że to jest dowód miłości. I dowód miłości jakby wymaga w pewnym sensie, to jest chyba naturalne, że reagujemy również taką, tutaj ta Wandzia też się cieszy i dziękuję mu, ale z zupełnie innego powodu, jakby nie zrozumiała, o co chodzi. Ale myślę, że kiedy mówimy o Panu Bogu, o tym, że On stwarza świat, który nie tylko jest światem, w którym my jesteśmy w stanie funkcjonować, ale jest tak samo światem, którym my jesteśmy w stanie badać. Bo to znowu temat na oddzielną audycję, w jaki sposób świat jest, jak to powiedzieć, dopasowany, różne parametry jego dopasowane jedne do drugich, dzięki czemu ten świat naprawdę jest poznawalny dla nas. Natomiast ostatecznie nie chodzi o to poznawanie, tylko chodzi o poznanie tego, który ten świat stworzył, który stworzył nas, powołał do istnienia, po to, żebyśmy oddawali chwałę. I myślę sobie o tym szczególnie w kontekście takiej refleksji. Mam wrażenie, że dzisiaj żyjemy w takich czasach, szczególnie w Europie na przykład. Jest nam dobrze, jest wygodnie i mam wrażenie, że tworzy się taka postawa, że życie po to jest, żeby mi było wygodnie. Życie po to jest, żeby mi było dobrze, żebym ja był szczęśliwy. Gdzieś tam zapominając o tym, że to wszystko, co mamy, jest darem Boga i czymś zupełnie naturalnym jest to, że ja przychodzę do Niego i Mu oddaję cześć, oddaję Mu chwałę, jako temu, który On nie tylko stworzył to i dał mi to wszystko, ale również biorąc pod uwagę mój moralny upadek, moją moralną słabość, jest tym, który bierze na siebie konsekwencje mojego upadku i przywraca mnie do życia, które będzie wiecznym życiem, nie? Przypomina mi się taka anegdota, która myślę, że dobrze ilustruje w taki prosty sposób to, co chcę powiedzieć. To historia takiego rolnika, który jedzie do miasta tam pozałatwiać jakieś swoje sprawy i potem jak już załatwił, poszedł do jakiejś restauracyjki czy baru na obiad i w którymś momencie no już tam siada do stolika razem z tym jedzeniem, skłania głowę i modli się, dziękując Bogu za to, że znowu ma co jeść, wyrażając swoją wdzięczność i na to kilku młodych ludzi, którzy siedzą gdzieś tam obok, zaczyna się odzywać do niego, mówią: ty stary, u ciebie na wsi wszyscy tak się zachowują? I on odpowiada: no nie, moje zwierzęta tak nie potrafią. Nie? I myślę sobie, że bardzo się okradamy z czegoś, kiedy nie przyjmujemy takiej postawy wdzięczności Bogu, uczczenia Go, ponieważ to, co nam objawił, jak objawił nam samego siebie, to, co zrobił dla nas, jest czymś tak niezwykłym. I to się łączy jeszcze z taką jedną myślą, którą gdzieś tam wyczytałem w jakichś mądrych książkach. Z jednej strony pojawia się ta właśnie zdolność prowadzenia naukowych badań, pojawia się taka możliwość, że my jesteśmy w stanie przekroczyć tą, wydawałoby się kiedyś nieprzekraczalną odległość między Księżycem i Ziemią. Jesteśmy w stanie z Ziemi polecieć na Księżyc, stanąć na tym Księżycu, nie na tej planecie, na tym Księżycu i potem wrócić jeszcze do domu. Natomiast chyba czymś jeszcze wspanialszym z tej chrześcijańskiej perspektywy jest fakt, że to Pan Bóg jakby pokonuje tą przepaść między Nim a nami, staje się człowiekiem, staje się jednym z nas, załatwia nasz największy problem, który jest grzech i bunt przeciwko Bogu. I myślę sobie, że to jest coś fascynującego, co na różne sposoby można przedstawiać,
ale no nie chciałbym, żeby ta myśl o tym, wow, jesteśmy wspaniali, bo polecieliśmy w kosmos, przysłoniła ten fakt, wow, jaki Bóg jest niesamowity, że On stał się jednym z nas i wyciągnął do nas rękę, by nas ratować. Nie? I to się łączy z tym obrazem, którego to Louis używał, że Bóg, chyba Louis, że Bóg nie jest w stosunku do nas tak jak mieszkaniec parteru do pierwszego piętra, tylko tak raczej jak Hamlet w książce, którą napisał Szekspir, do samego Szekspira. To jest zupełnie inny wymiar, to jest inna rzeczywistość. I przypomina mi się, ja akurat nie czytałem Dorothy Sayers książki tam był taki detektyw Whimsy chyba się nazywał. W każdym razie ona pisze książkę detektywistyczną i niektórzy, którzy pasjonują się jej książkami, dostrzegają taki dziwny motyw, kiedy w pewnym momencie pojawia się w życiu tego detektywa jakaś kobieta. I okazuje się, kiedy przyglądamy się tej kobiecie w tej książce, że ona ma cechy tej Dorothy Sayers, czyli autorki tej książki. I niektórzy mówią w takim, pół żartem, pół serio, że Dorothy Sayers zakochała się w swoim bohaterze i postanowiła wejść w jego rzeczywistość, stać się częścią książki i tam opisała te relacje z doktorem Whimsy, czy tym detektywem. Więc mam wrażenie, że Pan Bóg w stosunku do nas jest właśnie w identycznej relacji. No, ta ilustracja z piętrami myślę, że jest świetną analogią właśnie do tych lotów w kosmos, nie? Że to, co my możemy zrobić, to wejść piętro wyżej. I może za 100 lat wejdziemy na kolejne piętro wyżej, jasne, ale to, co robi Chrystus, to nie po prostu schodzi ze swojego piętra niżej, tylko raczej właśnie jako autor staje się częścią, bohaterem opowieści. I to jest zupełnie inny rodzaj zstąpienia czy wstąpienia niż to, co my kiedykolwiek będziemy w stanie zrobić. Ale on właśnie wchodzi w naszą opowieść i nas włącza w swoje życie. To jest coś niepojętego. No ciekawe, bo to jest zupełnie inny wymiar. Nie? My operujemy tymi tam 3 naszymi wymiarami, a Pan jeszcze z innego wymiaru zniża się do nas. I tak sobie myślę, że to może jest taka myśl warta podkreślenia na koniec już naszej rozmowy przy okazji tych świąt wielkanocnych, czyli tego faktu, że Pan Bóg właśnie nie tylko, że stał się jednym z nas, ale rozwiązał największy i nierozwiązywalny problem naszego grzechu, przywracając nas z powrotem do społeczności ze sobą. I z tego powodu życzymy wszystkim, żeby te święta były naprawdę okazją do tego, żeby wrócić myślami do tego, co Pan Bóg dla nas zrobił, bo to jest historia większa niż nasze loty na Księżyc. Coś dorzuciłbyś jeszcze na koniec? Myślę, że to jest bardzo dobra puenta. Tak. To tym kończymy. Napiszcie w komentarzach, co myślicie o tym, jakie są wasze przemyślenia. No i jeżeli mielibyście okazję polecieć w kosmos, to gdzie? Dokąd?